Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer 6812 i zapraszam na mój chow Bergman Challenge. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj dokończamy to, cośmy zaczęli, a czego nie mogliśmy poprzednio zrobić. Trochę się zasapałem. W ogóle to tak, dlaczego ja go mogę podnieść? Nie, nie mogę. Mogę. Czyżby miało? No, niechcący jakąś super siłę włączyłem. I może... O, i teraz pięknie się wszystko otwiera. Słuchajcie, ja bym tutaj jeszcze poprosił. Pyk, nie tutaj. Dostawy ze sklepu, żeby przyszły mi tutaj, poproszę. Tak jest, bo będziemy potrzebowali narzędzia do ładowarki. Hop, i to będą widły do bel. Poprosimy, bo wydaje mi się najrozsądniej mieć to przy każdym miejscu, gdzie te bele są używane. Ja tego nie podniosę, nie? No, 250 kg złośliwie. I to popatrzcie, jak to złośliwie wylądowało w jakichś krzaczorach. Dobra, spróbujmy tam podjechać. Zobaczymy, czy to się uda. Gdzie to w ogóle jest? To muszę podjechać w ogóle z tamtej strony. Dobra. A, jeszcze od razu pozwolę sobie zresetować tą pozycję. No, ciężko jest, naprawdę. Nie jest lekko. Zjeżdżam w dół. Jak to tutaj wygląda? O, łapiemy. Nie łapiemy. Dobra. Mamy już wszystko. O Jezu, jak się cieszę. Dobra. Okej. Wejdźmy do góry trochę te widły. Dobra, wjeżdżamy na pastwisko. I chyba pierwsze co zrobimy, to chwilowo tak. Zostawimy obciążnik, bo będziemy podłączali beczkę. Tylko pytanie, czy ja do obciążnika mogę beczkę podłączyć? Aha, do tego nie, bo tutaj nie ma zaczepu, ale niektóre obciążniki myślę, że mają taki zaczep. O, widzę, że za mało siły w pedały wkładam. Dobra, mamy to. Więc najpierw robimy porządek z wodą, bo no tutaj dosyć łatwo wyładować te bele i włożyć nawet po ciemku. A po wodę to warto by było za dnia pojechać do rzeki, żeby tam po ciemku się nie błąkać. Okej. O, wody mamy akurat full. Zaraz zobaczymy, ile tutaj wejdzie, bo może nie będę musiał jechać. No właśnie. Wygląda, że nie muszę jechać. No, ale za to na pewno by można było tutaj narzucać jedzonka. Zobaczmy tylko, ile tutaj brakuje. Ależ ten dzielak przeszedł. Mamy 9000, no liczmy 10 000, to brakuje 20 000. Myślę, że 15 spokojnie mogę włożyć. Dobra, spróbujemy podjechać i wyjąć trochę. Ile te belki mają? 4,5. 9,18 to... Aha, bela siano. I trawy mam bardzo dużo.
Tak, ale teraz ta trawa mi się chyba nie zamieni. Wyjmijmy 4, ona się nie zamieni w siano. I to jest ten kłopot. Tak, bo tutaj mam chwilowo TMR, ale to mi zostało jeszcze... No właśnie. Jeszcze z czasów, kiedy... Ups. To ja aż tyle tutaj wyjąłem? Naprawdę? 4 chciałem wyjąć. A ja 4 zostawiłem? Dobra, mój błąd. Nawrzucamy trochę tej trawy, zobaczymy ile się zmieści po prostu. Jak te widły są. No niestety w tym ciągniku trochę ich nie widać, nie wiadomo jakiej one są pozycji. No i teraz to by się nawet może i przydało mieć obciążnik, nie? Chociaż ten ciągnik dosyć ciężki jest. No dobra, zobaczmy. Na trawie to chyba one tutaj specjalnie nie pociągną dobrze. Te z moje zwierzaki. Highlandery. Trawa koniczyna tylko daje mi 40%. No, to trochę słabo. No muszę po prostu, będę musiał w takim układzie budować suszarnię i w przyszłym roku trawę zaczynamy suszyć. No ale teraz jeszcze musimy sobie radzić bez suszarni. Dobra. Zobaczmy jak to wygląda. No, trawa koniczyna. Dobra, błąd naprawiony, to już będę miał trudniej teraz. Trudno się mówi. Weźmy kolejne 2 sztuki. No dlaczego tak? Co tutaj się stało? Nie wiem, jakoś tak krzywo chyba. Nie wiem dlaczego ja tutaj daję do tyłu, a on jedzie do przodu, słuchajcie. I to też nie jest pierwszy raz w sumie. Aj, trochę jestem przechylony, bo krzywo te belki wziąłem. Jednak tutaj trzeba obciążnik posiadać. Jak to wygląda? Znowu do przodu podjechał. A mogę to jakoś tak troszkę... O. No tak, chciałem to zsunąć, ale to tutaj nie ten sprzęt. Oho, złapałem tylko jeden. No, zobaczmy, czy jakaś poprawa. O, w innym miejscu widzę. Ciekawe, bo przecież to... A, i nie podnoszę. Tam na samej górze podniosłem, niechcący. Dobra, potem będziemy pojedynczo wtykać.
No już myślę, że z tą trawą to nic nie zrobię, bo nie mam żadnej suszarni, więc... Więc na razie będziemy wykończymy wszystkie te bele trawy. I ja się pogodzę z tym, że to tylko będzie 40% na tą chwilę tych. W zasadzie to ja mogę ten obciążnik podłączyć, bo nie będę jechał po wodę, bo dużo z tego baniaka nie wylałem. Obciążnik, gdzie ja go zostawiłem tutaj. Dobra. No. Mamy to. Oj. Przestraszyłem się tego maluszka. Spróbujmy wziąć dwie. Okej. No i jeszcze dwie wrzucę, bo widzę, że jeszcze mamy miejsce, żeby je wrzucić. To weźmy jeszcze dwie. Dobra, uznajmy, że zwierzaki są zaopatrzone. Nawet chyba więcej niż zaopatrzone na tą chwilkę. Jak to wygląda? Tak zróbmy. Dobra. I byśmy go gdzieś odstawili. Takie może nie za duże krzaczory, żeby dało się znaleźć te widły z powrotem. Myślę, że tu będzie dobrze całkiem. Dobra, widły mamy za sobą. Karmienie zwierzaków. Więc już tutaj widzę, jak rozstawiam, słuchajcie, dookoła suszarnię na siano. No i będziemy na razie z tym sianem zostaniemy. Mamy tutaj jeszcze możliwość, wydaje mi się, użycia myjki i to nie jest zły pomysł. Brudaska trochę umyjemy. Będzie wyglądał jak nowy. Nówka sztuka. Kółeczka, proszę bardzo. Tak, jeszcze tutaj muszę powalczyć. Dobra, i to teraz coś jeszcze tu mogę umyć, akwajka czy quicka. Chyba się nie chce myć. No dobra, to mamy to. No dobra. No to mamy tutaj trawkę. Mamy też zdrowie stówka. No to teraz się to zdrowie chyba zmieni na moją niekorzyść. Teraz jeszcze mamy znowu widzę na bawołów. Kozy nie trzeba i tym też nie trzeba. Więc na tą chwilkę spróbujmy wyjechać stąd. Pojedziemy z powrotem, bo trzeba będzie też workować wapno. Też pójdziemy sprzedawać to wapno.
najbliższym czasie, ale jeszcze nie teraz. Teraz zobaczymy, czy nam super pracownik się sprawdzi. Ok, spróbujmy w takim razie poprosić pana pracownika, żeby zabrał nam traktor stąd. A przejechał tu. No chyba nie bardzo wyszło. Utwórz pracę, dojedź do, pozycja docelowa. No i rozpocznij. Będzie jechał? No ruszył. To zakładam, że będzie jechał. Dobra. No to pani nam odwiezie traktor. To miło z jej strony. Niech zsunie. My tymczasem... O! Niepodzianka jaka miła. Zobaczcie, co się stało. Paleta mleka wylądowała nam na serku. Tej palety chyba nie podniosę, no. Serek, ale serek wydobędę. Kozi. To też jest ciekawostka przyrodnicza, nie? Palety nie ruszę, ale serek wyjmę. Paleta 450 kg, to ile tego mleka tu jest? 1000 litrów, no to powinno około 1000 litrów. Jeśli to jest cięższe od wody, a zakładam, że jest, no powinno ważyć ponad tonę. No okej. Słuchajcie, o. Oj, 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 a dlaczego tutaj te... A, bo tutaj się, słuchajcie, zrespiły, bo pewnie nie mogły się palety tworzyć. I się teraz zaczęły znowu móc i się to wszystko zrespiło. No, takie cuda. Dobra. O, zobaczcie, co się stało z moim kompostem. Zaczęło coś działać. Zaczął działać mod na, że tak powiem, parę, która się unosi z kompostu. Czy ja tu coś jeszcze mogę wyrzucić? Brak miejsca na siano. To znaczy, że nie mogę. Dobra. Volvo, piękne moje Volvo. No, będę musiał mu znaleźć jakieś zajęcie. Zobaczmy, co tam w tym wapniu słychać. O, końcówka. To jedziemy z koksem, słuchajcie. Żeby mi tutaj fabryczka nie stała. No, spróbujmy. Jak to jest, że ja nic nie nabieram? Aha. A teraz? No, odrobinkę nabrał. Dobra. Coraz mniej tego kamienia tutaj jest. Także niedługo tutaj wyczerpię ten zasób, który mam. I chyba będę musiał włożyć z kopalni. I zobaczymy, jak ta kopalnia będzie się sprawować w związku z tym. Czy ona będzie co miesiąc przyrastała? Wygląda, że nie, bo może to tylko raz w roku przyrasta, nie wiem, bo albo 2 razy. Bo ta chałutka, którą troszeczkę zdjąłem tutaj w listopadzie, wygląda, jakby nie odrosła. No dobra.
No dobra, moi mili, to wygląda, żeśmy tutaj sobie troszkę już posprzątali. Trochę tego kamienia ubyło. Tamta hałda, która była taka duża, to już teraz jest praktycznie minimalna. No, czy ja tutaj to pozbieram? Nie wiem, czy to nie ucieknie za budynek zaraz. No dobra, niech to tak zostanie w ładowarce, a ja zaraz zobaczę, czy to mogę trochę jeszcze posprzątać. Dobra, opuścimy. I zobaczmy, jak tam sobie taczka z tym poradzi. Na przykładowo tu. Wyszło ładnie. Dobra. Zobaczmy z tej strony. Z tego wniosek, że nie ma tego zbyt dużo tutaj. Tak dokładnie. Ale usypię taką niedużą chałutkę. Tak 2000 na jedną łyżkę i pójdziemy do kolejnej roboty. Ta taczka tutaj jest fajna, to taśmociąg by się przydał, bo by to jeszcze fajniej uporządkował. Tak mówiąc między nami. No ale taczka, jak widzicie, też sobie całkiem nieźle daje radę. No dobra. I jeszcze może bym wziął tutaj z przodu i zobaczmy, jak to będzie się tutaj łapało. O, całkiem sporo. Dobra, pełne. No dobra, a jeszcze zobaczę, z ciekawości się przejdę za budynek zaraz i zobaczę, czy tam to się przesypuje, czy ten budynek jest jednak jakoś lepiej zrobiony i to wapno nie ucieka za budynek. No ja zauważyłem, że niestety w farmingu tutaj jest parę takich miejsc, gdzie na przykład z silosu ucieka kiszonka, nie? Więc mogę sobie wyobrazić, że i wapno tutaj ucieka. Ok, zróbmy spacer za budynek i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Aha, tutaj jest siatka. Jak ona jest głęboko? Ona jest tutaj. Pytanie, co to za obiekt jest z tyłu? I tam są drzwi, przez które nie można przejść. No właśnie. Jestem bardzo ciekaw. A mogę przeskoczyć? Nie mogę. A z tych tu? Nie. To się szybciutko... O, co tutaj schowane? Jakaś stara paleta. Chciałem powiedzieć, że się szybciutko przelecę, ale tutaj widzę, że ciekawe rzeczy leżą. No jestem... O, przyjechał traktor, dobrze. Jestem bardzo ciekaw, czy to się gdzieś tu nie przesypuje, ale
Mam być szczery, dobrze wygląda. Nie widzę, żeby coś tu się przesypało. No to może. Może i to jest elegancko wykonane. Jak mógłbym wątpić? O, tutaj drugi wjazd jest. Od tej strony można się dostać. Dobra. Słuchajcie, to ja już tutaj nic nie będę kombinował. Szybciutko przeskoczymy jeszcze do sadu. No tak jak mówię, sad będę chciał w najbliższej przyszłości sprzedać, zlikwidować tutaj wszystkie te konstrukcje. No niestety ule też zostaną zlikwidowane. Jabłek już nie mam, więc już produkcja jabłek jest zakończona. Wyprodukowaliśmy jeszcze tutaj 6 skrzynek. Dobra, no to wracajmy. Wracajmy do naszej sprzedaży w BGA. Gdzieś tu powinniśmy mieć samochód pełny wiórków. No i teraz do wieczora będziemy te wiórki tak naprawdę wozić. Bo wiórki z rębki, no kurczę, ciągle wiórki. Albo poczekamy do stycznia. Tylko handel rolniczy jest bardzo daleko. Z tego co pamiętam. Nie żwir, tylko z rębki. No właśnie, jest 2 razy dalej, a cenę ma niedużo wyższą. Stówkę Dobra, wozimy. Bo zrobimy czas razy 1 i powozimy jeszcze przez chwilkę te wood chipsy. Hackschnitzel. Jak dobrze, o ile dobrze czytam po niemiecku, Hackschnitzel. Dobra, to suniemy. Po tym transporcie powinienem mieć pierwsze 500 000 w gotówce, tak naprawdę. No i to będzie miła odmiana. Ale jeszcze mi brakuje drugie 500 000 do najtańszego gospodarstwa, jakie tutaj mamy. Ale liczę na to, że już w styczniu będzie mnie na coś takiego stać. No, zobaczymy. No niestety, tutaj ten dorobek nie jest taki szybki, ale na wiórkach całkiem dobry jest ten zarobek. Nie mogę narzekać, tylko trzeba je sprzedawać w styczniu albo w grudniu, więc myślę, że faktycznie tak jak to zawsze robią wytrawni, ledwo zdążyłem wyhamować. Wytrawni gracze po prostu w styczniu zajmują się obróbką, przeróbką, cięciem drewna, bo po pierwsze nie ma liści, więc jest łatwiej tutaj z tymi gałęziami zarządzić, a po drugie ceny są najlepsze w styczniu, nie? Więc generalnie nie zimą. Zresztą zimą na drewno czy opałowe zawsze są dobre ceny, bo nie ukrywajmy, drewno się... Ale się zagapiłem i bardzo chętnie sprawdzę, ile mi przybyło uszkodzeń przy zderzeniu z takim znakiem drogowym. Myślę, że bardzo dużo. Myślę, że dużo. To jakieś 20% chyba. No i to bardzo tutaj dopinguje do tego, żeby ta jazda była trochę bardziej kupiona, nie? To nie jest tak, że zupełnie bezkarnie teraz wyrąbałem w ten znak drogowy. No niestety. Tylko będzie mnie to kosztowało naprawę pewnie kilka tysięcy. No i teraz pytanie, czy ja tutaj wykręcę? Wykręcę, już widzę. O,
ale promień skrętu ta ciężarówka nie ma małego promienia skrętu, nie mogę powiedzieć. Skręca jak statek normalnie. No, cena ciągle taka sama, więc fajnie. Przybyło nam 50 000 i to jest moje pierwsze 500 000 w gotówce, jakie posiadam. Pytanie, czy ja się tutaj zwinę, nie porysowując sobie samochodu. Obawiam się, że chyba nie. Ale już teraz chyba tak. Teraz bokiem zahaczyłem. Dobra, musimy zrobić tutaj większy najazd. No come on. No nie ma lekko. A z przyczepą by było jeszcze zabawniej. Ten samochód jest bardzo długi i no, wada tego, że nie jest zbyt skrętny. Może jakby były wszystkie osie skrętne, ale to tak między nami mówiąc, chyba mało która ciężarówka ma wszystkie osie skrętne. No okej. Jadę od razu. Zobaczę też, ile będzie mnie kosztowała naprawa tego wozu. Jesteśmy, słuchajcie, no i popatrzmy, jak to z tą naprawą będzie teraz. 600, czyli takie uderzenie mnie kosztowało 600. No dobra, nie ma tragedii jeszcze. Dobra, zbieramy następne pakunki. Dobra. Aha, myślałem, że to tutaj już wszystko, ale nie jest to do końca prawdą. To dopiero połowa ciężarówki. A zobaczmy, jak sobie radzi tutaj biogazownia. Ile tego zostało? No, mamy 90 000 jeszcze. Ciekawe. I 36 000. Po fermentu, tak? Aha, tak, bo tu było bardzo dużo tego. Nie, to sekundkę, to substratu mamy 90 000. To trzeba by go zacząć sprzedawać, bo zaraz on mi tutaj się weźmie i skończy. Poczekajcie. Chwilowo zrobimy... To tutaj szkoda, że tutaj nie ma takiego oznakowania, że jesteśmy tutaj pełni, nie? A substrat mamy 90 000. Czekajcie, się zagubiłem zupełnie, jak to jest? Czyli 90 000 mamy materiału. No dobrze, popatrzyłem w pierwszej chwili, a tego po fermentu możemy mieć tutaj bardzo dużo, więc... Nie wiem, coś mi się pomylało, ale z drugiej strony patrząc, zobaczcie, że to jest tak skrojone, że no tutaj ten silos był prawie pusty, no tam miał 30-40 000. Trochę przywiozłem z sadu wiśniowego, może kilka z jabłkowego i w zasadzie zapełniłem na maksa, nie? Tą kiszonką, tą biogazownię, która jakby nie było, wydawała się być przemysłową biogazownią. Dobra, to teraz będziemy woreczki... O, zobaczcie, jak się tutaj tnie przy tych woreczkach. Będziemy te woreczki stąd tutaj łapać. No,
Straszne ściny tutaj załapałem. Dobra, to wróćmy może do kabiny, może będzie trochę lepiej. No i jedziemy sprzedać. No to słuchajcie, kochani, kolejna sprzedaż tu wolniej. Bo musimy tutaj nakręcić troszeczkę. Ja myślę, że my to teraz inaczej zrobimy. Jeszcze coś? Dobra, to chyba wszystko. Więc tu sobie elegancko wycofamy. Ciekawe, co mam z tyłu. A, to jeszcze mogę cofać, a cofać, że tak powiem, ale to tyle mi wystarczy. Aśmy trochę zoptymalizowali te manewry. No, popatrzcie, no teraz to już, no teraz to jak mistrz świata to zrobiłem. Zupełnie elegancko. No nie wiem, słuchajcie, uszkodzenia. Jeden kurs i mam całkiem sporo tych uszkodzeń. Nie wiem dlaczego. Czy ja tą ciężarówkę kupiłem z przeceny? Chyba nie. Ja ją sobie wybrałem i ona była nówka. Przecież ma dopiero 1,5 godziny, niecałe 2 godziny jazdy, a te uszkodzenia bardzo szybko się generują. I nie wiem, czy to z uwagi na tego moda, którego tutaj mam, że przy każdej kolizji, tylko pytanie, co on traktuje jako kolizję? Czy załadowanie ciężarówki też jest kolizją? Nie wiem, czy macie jakieś tutaj doświadczenie w tym temacie. Co się dzieje, że u mnie tutaj te mm, uszkodzenia tego pojazdu są bardzo szybkie, a przecież de facto to jeszcze dalej. No chyba, że jak słupek wjadę, to też jest uszkodzenie. Ten, że tak powiem, plastikowy, plasticzany. Nie wiem, ale ja mam jeszcze jedno pastwisko, gdzie muszę zerknąć, czy nie trzeba tych dokarmić, więc dojedziemy sobie do BGA, biogazowni i zobaczymy. Zaparkujemy ciężarówkę, przeskoczymy na pastwisko, dorzucimy, chodzi o bawoły, dorzucimy im trochę jedzonka i ewentualnie jak jeszcze będzie dzień, to jeszcze coś zawieziemy, a resztę transportów będziemy robili porą już taką bardziej, a stój wolniej, bo tu trzeba tak niestety najazd zrobić. No, może się zmieszczę pomalutku. Jest. Jest i prostujemy. Jak tam bok? No w tym lusterku nie widzę, żebym coś, jakieś ogrodzenie zaliczył. Tak więc zrobimy rundkę honorową. Już myślałem, że muszę ten puferment sprzedawać, a ja go bardzo chętnie, jak mi się uda kupić gospodarstwo, to na polach bym rozlewał. No, zobaczcie, jak mi się tutaj ścina. Tych worków tutaj za dużo jest. Ścina mi się kolosalnie. No, bardzo mi przykro, słuchajcie, nic z tym nie potrafię zrobić. No, będzie mi się ścinało i tyle. Dobra, to teraz jeszcze zrobimy szybki skok. Mhm. Tylko co ja mam tutaj za sprzęt? Tu mam jakiś sprzęt. No nie mam żadnego tura, żeby tutaj widły mam. Więc już wiem, co będę musiał zrobić. Będę musiał, bo ten nie będzie miał raczej możliwości chyba zaczepienia Xerion 2500. Wydaje mi się, że on nie ma możliwości posiadania
Serion 2500 tura. No właśnie. Raczej nie ma tura i by było dziwne, gdyby, chociaż kto wie, no ale nie. No właśnie on tutaj jest biały, a dlaczego ja mam taki brzydki kolor fioletowy? Czy ja go sobie zmieniłem na fiolet? Moja skleroza mnie przeraża po prostu. Dobra, nieważne. Zróbmy tak. Zróbmy porządek. To tylko sprawdźmy, czy abym nie jechał tam na darmo. Czyli jeszcze raz sprawdźmy, ile mamy tutaj żarełka. Mamy 21 000, a było na pewno na maksa. Wydaje mi się chyba, że one przetrwają do rana. Tak bym to określił. Słomy w ogóle nie ma, ciekawe. Nie ma słomy, to co? No, na razie nie mam słomy, więc nie będę przywoził. Dobra, nie. To wozimy, słuchajcie, w takim razie. Wozimy. Wozimy ile się da, żeby trochę wróciły nam FPS-y. Strasznie ty zniszczony jesteś jak na nowe auto. Czy on jednak nie był taki nowy? Nie, no był nowy. On ma raptem, ile on ma raptem? Uszkodzenia 13%. Słuchajcie, zaraz to sprawdzimy. Uszkodzenia 13%, robimy załadunek. Cofniemy. Dobra, wrócimy. No i teraz po załadunku, ile jest uszkodzeń? Nadal 13%. Dobra, pojedźmy. Skąd się biorą te uszkodzenia? Będę jechał ostrożnie i zobaczymy, czy to wygeneruje jakieś uszkodzenia. Zaraz nawet zrobię postój, jak się tylko asfalt skończy i zobaczę, ile mam procent. No, czyli tutaj się asfalt kończy. Dobra, zatrzymajmy się na chwilę. Zobaczcie, przejechałem ten kawałek i mam 1% więcej. Naprawdę. Nie wiem, czy te uszkodzenia zależą od czasu, czy od czego, ale no kurczę, to dosyć szybko jest. Ja myślę, że zanim wjadę na asfalt tutaj pierwszy, to będę miał kolejnych kilka procent. Zaraz się o tym przekonamy. Ładnie wyhamujemy. Dobra, jesteśmy na tym asfalcie. Skąd się biorą te uszkodzenia? No, słuchajcie, dojazd do asfaltu, 5% uszkodzeń mam. Wszystko pięknie załadowane. 5% uszkodzeń i dojazd do asfaltu. No dobra, czyli mamy obecnie 18. Jedziemy dalej. Skąd się biorą? Jaki jest mechanizm tych uszkodzeń? No jeżdżę po drogach gruntowych, dziurawych, rozumiem, ale to żeby tak szybko spadało? To jestem trochę tutaj zadziwiony. To miało spadać przy kolizji, a tutaj ja nie wiem, no raczej nie czuję, żebym wywoływał jakieś kolizje. A to tak szybko spada. Dobra. Udało się nawet wyhamować.
Dobra, wolno, wolno. Cudownie. Pomalutku wjeżdżamy. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 razy po 8000. Ile dobrze widzę. I ciekawe, dlaczego mam 2 razy premię za ocenę środowiskową. Słuchajcie, 4% ta jazda mnie kosztowała. Nieprawdopodobne jak to. Czyli od 13% już mam do 22%. No przecież tutaj nigdzie w nic nie uderzyłem. Jadę bardzo jak harcerz praktycznie, jak na tą grę. Bardzo przepisowo i powolutku. Nawet udało mi się zahamować znowu, trochę nawet za wcześnie. Zobaczymy, ile będę miał procent uszkodzeń, jak wrócę. Naprawdę nie wiem, skąd to się bierze i czy to za to odpowiada ten mod. Na następnym odcinku go wyłączę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O ile będę o tym pamiętał, bo ten następny odcinek będzie za parę dni. A życie swoje, słuchajcie, no. Tak człowiekiem zawsze zakręci, że zgłupieje, nie? No dobra, jedźmy nieśpiesznie. W końcu jedziemy, ale tutaj pięknie ta wjeżdżona droga wygląda. Pięknie, pięknie. Naprawdę bardzo przyjemna mapka. No widzicie, no tak delikatnie jadę, że bardziej się chyba nie da. Nawet tutaj zwolnimy z górki. Dobra, i teraz, żeby nie było, to pojadę z takiego widoku, żeby dobrze auto wprowadzić w bramę, żeby tutaj nie było żadnej obcierki. Ale nie wierzę, słuchajcie, jest kolizja. Nie. Przeszło. No i teraz pytanie, ile uszkodzeń mam? Od 13. Zerknijmy. 24, czyli około 9%, 9-10% kosztuje mnie jeden przejazd. Tyle uszkodzeń, nie? Czyli 10 przejazdów i auto out. Ciekawe. Jeszcze zerkniemy taką rzecz. No, już mam 25%, było 13%, to i nie wiadomo dlaczego mam już 12 więcej i pewnie jak to teraz załaduję, to nie wiem co się wydarzy. Ale na pewno mi się to ścina, to jest na bank. No sam załadunek 2% uszkodzeń. No dobra. Czyli jak wrócę, to powinienem mieć już 40%.
Słuchajcie, wróciłem i mam tych uszkodzeń 56%, nawet więcej niż się spodziewałem. No normalnie nie wiem jak to działa z tymi uszkodzeniami. Ech, i teraz czy my coś możemy tutaj naprawić? Raptem 2 miesiące działa, nie? I taki mamy problem. O, mogę sobie za tutaj dodatkowe lusterka dołożyć. Nie wiem tylko, czy one mi pomogą w czymkolwiek. Hmm. No spróbujmy, co mi szkodzi w sumie. Więc zróbmy modyfikuj, ten 1000 poświęcę. Brak dostępnych pojazdów, ale lusterka to mogłem kupić, napraw. Czyli 1500 wydałem, ale się okaże, co z tymi lusterkami. Ale zanim jeszcze przejdziemy dalej, ja chcę zobaczyć tego moda. Tak, to jest mod, który się nazywa Collision Damage Amount. I to jest bardzo łatwa sprawa, bo tu jest ustawiony 100%. Hmm, ale tutaj teoretycznie 100% to jest default. Ciekawe. Więc teoretycznie wydaje się, że to nie powinien ten mod na nic wpływać. Widzę, że go mam, ale on nie powinien na nic działać, tak? Te uszkodzenia jednak od jakiegoś trafienia, znaczy do zderzenia się z czymś powinny być standardowe, a mi bardzo szybko uciekają te. No dobra, słuchajcie, w następnym materiale spróbujemy zrobić eksperyment i wyłączymy tego moda i zobaczymy, co się wydarzy. Także patrzę na czas, ale to już godzinka pękła. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się zdrówko. Cześć.